Witam cały mój kryptogang. Co zobaczycie dzisiaj? Dużo nowych wiadomości. Zaczynamy! Mniej filmów w tym tygodniu, ale nie ma się co martwić. Pamiętaj, że moje filmy możesz oglądnąć, posłuchać, włączyć w aucie czy na telefonie. Jedziemy z tematem. Trader21, polski inwestor oraz analityk, dzieli się swoimi strategiami inwestycyjnymi na rok 2025, w których rekomenduje różnorodne aktywa jako alternatywy dla Bitcoina. Jego podejście można charakteryzować jako konserwatywne, z naciskiem na stabilne i długoterminowe inwestycje. Inwestycje Tradera21. Wzrost wartości złota. Trader21 wskazuje na znaczący wzrost wartości złota na przestrzeni lat. W roku 2000 uncja złota mogła kupić pół metra kwadratowego mieszkania w Polsce, a do roku 2024 wzrosła ta wartość do ponad 1,5 metra kwadratowego, co stanowi wzrost o 220%. Ten długoterminowy trend wskazuje na stabilność złota jako inwestycji. Dywidendowi arystokraci. Trader21 poleca inwestycje w firmy, które wypłacają nieprzerwanie rosnące dywidendy przez co najmniej 25 lat, a najlepiej 50 lat. Takie spółki cechują się stabilnością finansową, co czyni je większymi gwarantami w długim okresie inwestycyjnym. Podaję przykład takich firm, w które warto inwestować dla osiągnięcia rocznych zwrotów na poziomie 10%. Alternatywne kryptowaluty. Choć Bitcoin pozostaje dominującym aktywem w świecie kryptowalut, Trader21 zwraca uwagę na inne cyfrowe aktywa i projekty oparte na blockchains, które mogą okazać się bardziej obiecujące w roku 2025. Daje tym samym nadzieję na rozwój alternatywnych rozwiązań na rynku kryptowalutowym. Tokenizowane aktywa. Zauważa też rosnącą popularność tokenizowanych funduszy, jak fundusz skarbowy BlackRock, który w roku 2024 przekroczył wartość $500 milionów. Przewiduje się, że rynek RWA może wzrosnąć nawet 50-krotnie do roku 2030, osiągając wartość od 4 do 30 bilionów dolarów, co pokazuje ogromny potencjał tego rynku. Wnioski dla inwestorów. Inwestorzy zainteresowani długoterminowym rozwojem swoich portfeli powinni rozważyć dywersyfikację swoich aktywów i inwestowanie w stabilne firmy wypłacające dywidendy oraz w złoto, które przez lata wykazało swoją wartość. Warto śledzić tendencje na rynku kryptowalutowym oraz być otwartym na nowe technologie, takie jak tokenizacja aktywów, które mogą przynieść znaczne zyski w przyszłości. Cezary podkreśla znaczenie edukacji w inwestowaniu oraz umiejętności zarządzania ryzykiem, co jest niezbędne w dynamicznie zmieniającym się środowisku finansowym. Zrozumienie analiz przedstawionych przez tradera może być kluczowe dla inwestorów, którzy chcą skutecznie zarządzać swoimi portfelami inwestycyjnymi w nadchodzących latach. Chciałbym Wam wszystkim podziękować. Jest nas już ponad 180 osób. Nasz kryptogang jest coraz większy. Także dziękuję dla Was wszystkich za łapki, subskrypcje oraz komentarze. To bardzo podbija algorytm i wtedy film leci do góry. Dziękuję dla chłopaków. Polityka Donalda T. ma kluczowe znaczenie dla przyszłości rynku kryptowalut, a szczególnie dla Bitcoina. Prowadzone w ostatnim czasie badania wskazują, że decyzje, które mogą zapadać w Białym Domu oraz w Rezerwie Federalnej USA, będą wywierały bezpośredni wpływ na kurs tej waluty cyfrowej. W artykule opublikowanym 6 lutego roku na stronie bitcoin.pl autor podkreśla, że sytuacja jest bardzo złożona, co sprawia, że niełatwo jest przewidzieć, w jakim kierunku podąży cena BTC. Jednym z kluczowych czynników wpływających na wartość Bitcoins będą działania samego Donalda oraz jego administracji. Mark Mena, strateg z firmy 21 Shares, przewiduje, że BTC ma potencjał, aby osiągnąć wartość $110 000. Jego prognozy opierają się na analizie rosnącego zainteresowania opcjami kupna na wymienionym poziomie. Natomiast Gav Kendrick z banku Standard Charter wskazuje, że do końca tego roku wartość Bitcoins może sięgnąć nawet $200 000. Wzrost ten miałby być wynikiem większego zainteresowania rynkiem kryptowalut w kontekście działań i jego planów deregulacyjnych, które mogłyby stworzyć dogodniejsze warunki do rozwoju cyfrowych aktywów. Czy działania prezydenta przyniosą pozytywne rezultaty dla BTC? W artykule pojawia się teza, że zwycięstwo Donalda w wyborach wpłynęło na wzrost zainteresowania kryptowalutami, szczególnie wśród inwestorów. Im lepsze wyniki Trump w badaniach opinii publicznej,
tym bardziej prawdopodobny jest wzrost wyceny BTC oraz innych altcoinów. O tym, że polityka prezydenta elekta może mieć międzynarodowe reperkusje, świadczy fakt, że rynek kryptowalut stał się jednym z kluczowych tematów nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. Warto także zaznaczyć, że Trump planuje realizację działań mających na celu uproszczenie regulacji prawnych dotyczących kryptowalut. Jednym z postulatów, które pojawiły się w debacie publicznej, jest zainicjowanie przez niego ustawy, która miałaby przywrócić stabilność i przewidywalność w sektorze krypto i aktywów cyfrowych. Zmiany w przepisach mogą być powiązane z ograniczeniem działania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w kontekście duchowych działań dotyczących kryptowalut. Właśnie to zmieniające się środowisko prawne może przyciągnąć inwestorów, którzy wcześniej byli zniechęceni nieprzewidywalnością regulacji. W ciągu ostatnich tygodni, od momentu zaprzysiężenia, rynek kryptowalut zareagował na jego polityczne posunięcia pojawieniem się tzw. Trump Bump, gwałtownego wzrostu cen, który miał miejsce po jego obietnicach dotyczących wsparcia kryptowalut. W obliczu wzrastających oczekiwań inwestorów informacje o planach w tej dziedzinie mogą odgrywać kluczową rolę w dalszym kształtowaniu kierunku rozwoju rynku kryptowalut. Podsumowując, polityka wobec BTC i kryptowalut to miecz obosieczny, który z jednej strony może stymulować wzrost wartości, z drugiej zaś przynieść nieprzewidywalność i ryzyko. Przyszłość rynku kryptowalut, w tym BTC, będzie silnie uzależniona od ruchów podejmowanych w Białym Domu oraz działań Rezerwy Federalnej, co z pewnością warto śledzić w nadchodzących miesiącach. Osobiście twierdzę, że cena BTC w nadchodzących latach będzie po prostu szła do góry, może w mniejszym tempie niż dotąd, ale osiągając coraz to nowe szczyty. Zapraszam do dalszej części filmu. Zapnijcie pasy, idziemy dalej. Tether, firma związana z kryptowalutami, ogłosiła stworzenie innowacyjnej sztucznej inteligencji, która ma na celu konwersję myśli na cyfrową mowę. Technologia ta, zaprezentowana podczas ostatniej konferencji, obiecuje zrewolucjonizować sposób, w jaki użytkownicy komunikują się w przestrzeni cyfrowej. Highlight: stworzenie AI, która zamienia myśli na mowę, może znacząco wpłynąć na interakcję ludzi z technologią, eliminując potrzebę tradycyjnych metod komunikacji. Cele i możliwości. AI od Tether jest rozwinięta w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na technologie wzmacniające komunikację. Przez umożliwienie użytkownikom wyrażania swoich myśli w sposób bezpośredni, Tether stawia na poprawę dostępności informacji oraz komunikacji, szczególnie w środowisku kryptowalutowym. Nowa platforma nie tylko przyspiesza wymianę informacji, ale również może być szczególnie cenna dla osób z ograniczoną zdolnością komunikacyjną. Tether chce uczynić transakcje kryptowalutowe bardziej przystępnymi, co mogłoby przyciągnąć nowych użytkowników do świata kryptowalut. Tether jest znany z inwestycji w różne innowacje technologiczne. Stworzenie AI to kolejny krok w kierunku przekształcenia branży kryptowalut. W przeszłości firma zainwestowała również w różnorodne platformy, co pokazuje jej zaangażowanie w rozwój technologii blockchain i kryptowalut. Technologia sztucznej inteligencji opracowana przez Tether koncentruje się na konwersji myśli ludzkich na cyfrową mowę, co może zrewolucjonizować sposób komunikacji w przestrzeni kryptowalut. Główne cele tej innowacji obejmują ułatwienie komunikacji dla osób z ograniczeniami w mowie oraz zwiększenie dostępności informacji w środowisku kryptowalutowym. Podsumowując, innowacyjna sztuczna inteligencja opracowana przez Tether może zrewolucjonizować sposób, w jaki użytkownicy komunikują się w świecie kryptowalut. Dzięki tej technologii bariera pomiędzy użytkownikami a technologią znacznie się zmniejszy, co może przyczynić się do dalszego rozwoju rynku kryptowalut. Jeśli AI od Tether okaże się skuteczna, może to otworzyć nowe możliwości nie tylko dla samej firmy, ale i dla całej branży kryptowalutowej. Napiszcie, co o tym myślicie. Czy cała ta sztuczna inteligencja idzie w dobrym kierunku, czy skończymy tak jak w filmie Matrix? Rafał Zaorski, znany polski spekulant, od lat cieszy się popularnością wśród inwestorów, a jego ostatnie działania na Wall Street znów przyciągnęły uwagę mediów. W ostatnich tygodniach zdecydował się na grę przeciwko amerykańskiemu indeksowi giełdowemu, obstawiając spadki na rynku. To ryzykowne posunięcie miało miejsce w momencie, gdy indeks osiągał historyczne maksimum, a wielu inwestorów stawiałoby na dalszy wzrost. Podczas gdy większość uczestników rynku liczyła na kontynuację wzrostów, Zaorski zdecydował się na strategię short, czyli sprzedawanie instrumentów finansowych, mając nadzieję na kupienie ich po niższej cenie w przyszłości. Efekt jego działań był zaskakująco pozytywny. Podczas gdy indeks tracił na wartości, jego strategia przyniosła mu 295 punktów na plusie.
To mogło oznaczać dla niego zyski rzędu setek tysięcy złotych. Na początku jego strategia nie wyglądała jednak obiecująco. W jednym z wydarzeń, które miały miejsce tuż przed jego sukcesem, Zaorski poniósł milionowe straty, przewidując, że BTC i inne kryptowaluty wzrosną w wartości. W ciągu zaledwie 2 dni jego sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu, co wywołało emocje w jego społeczności. Mimo to, jego umiejętności analityczne i doświadczenie w spekulacji przyniosły mu ostateczny triumf. Odmienność jego podejścia względem innych uczestników rynku podkreśla jego wizję i strategię. Zaorski twierdzi, że nie boi się ryzykownych decyzji i jest przekonany o słuszności swoich analiz, co wielokrotnie potwierdzał swoimi wynikami. Jego przewidywania dotyczące spadku ceny Toncoina również okazały się trafne, gdyż cena tego tokena rzeczywiście spadła po jego zapowiedzi. Dzięki swoim kontrowersyjnym decyzjom i otwartym komunikatom na platformach społecznościowych, Zaorski wciąż pozostaje w centrum uwagi. Jego obecność na rynku, a w szczególności na Twitterze, gdzie relacjonuje swoje działania, często motywuje innych do podejmowania podobnych kroków. Kulminacyjny moment osiągnięcia zysku z krótkich pozycji na Nasdaq może być uznawany za dowód jego intuicji inwestycyjnej. Dodatkowo, jego reakcje na zmieniające się warunki rynkowe oraz analiza bieżących trendów sprawiają, że wielu inwestorów uważa go za autorytet w dziedzinie spekulacji. W obliczu dynamicznego świata finansów, działania Rafała Zaorskiego potrafią wzbudzać emocje i dają impuls do dyskusji o przyszłości rynków kryptowalutowych oraz akcji. Na zakończenie, sukces Zaorskiego jest przykładem na to, jak ze strategią z ograniczonym ryzykiem można osiągnąć znaczące wyniki. W świecie, gdzie emocje często przeważają nad obiektywną analizą, jego postawa stanowi inspirację dla wielu innowacyjnych inwestorów, którzy pragną naśladować jego postawę na rynkach finansowych. W związku z tym, Rafał Zaorski znów potwierdził swoją reputację jako jednego z najbardziej wpływowych spekulantów w Polsce, potrafiącego z dużą skutecznością radzić sobie w trudnych warunkach rynkowych i przekształcać wyzwania w zyski. W ostatnim filmie podałem złe dane o inwestycjach Wojciecha Szczęsnego. W nieruchomości ma zainwestowane już ponad 100 milionów, a w kryptowaluty zainwestował tylko 50 tysięcy, ale kupując bitcoina po $600, jest to warte teraz około 9 milionów. Jedziemy dalej. XRP stworzył trzecią w historii tygodniową formację młota, co może sugerować przyszły wzrost o ponad 2000% do $52. Ta formacja to istotny sygnał w analizie technicznej, który może wskazywać na odwrócenie trendu po spadkach cen. W ostatnim czasie cena XRP spadła, a osiągnięcie $52 wydaje się w tej chwili mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę obecną kapitalizację rynkową. W analizowanym wykresie zauważono kilka kluczowych poziomów cenowych. Na początku roku wartość XRP oscylowała wokół $2, a w ciągu zaledwie kilku tygodni wzrosła o 52%, osiągając 7-letni szczyt na poziomie $3,20. Ostatnie wzrosty miały miejsce przy rekordowym wolumenie transakcji. Inwestorzy, znani jako wieloryby, w ciągu 3 dni zakupili ponad 320 milionów XRP, co wsparło dynamiczny wzrost kapitalizacji o prawie 30%, osiągając $58 miliardów. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja XRP w ostatnich tygodniach jest obiecująca, co czyni ją interesującą dla inwestorów, którzy zwracają uwagę na techniczne sygnały wzrostu i jesteśmy świadkami dynamicznych zmian na rynku kryptowalut. W lutym 2025 na rynku kryptowalut można zauważyć nasilenie zakupów przez wieloryby, czyli dużych inwestorów, którzy wpływają na rynek. W szczególności zakupili oni znaczne ilości BTC, co jest zgodne z ich dotychczasową strategią akumulacji. Wieloryby zaczęły zwiększać swoje pozycje w Bitcoinie, gdy cena tej kryptowaluty wynosiła około $96 900. Choć w ostatnich dniach wartość BTC spadła o 7%, wieloryby nie zniechęciły się do dalszych zakupów, licząc na przyszły wzrost cen. Oprócz BTC zainteresowali się również innymi kryptowalutami, takimi jak Ether, Dogecoin, Pepe oraz Cardano. Na rynku pojawiły się również doniesienia o zakupach tokenów związanych ze sztuczną inteligencją. Wśród popularnych wyborów znajduje się kilka obiecujących projektów, które mogą przynieść znaczne zyski w nadchodzących miesiącach. Wieloryby inwestują także w aktywa zdecentralizowane, co wskazuje na ich zaufanie do rosnącej wartości tych instrumentów. Liczne analizy wskazują, że duże zakupy przez wieloryby mogą prowadzić do destabilizacji rynku, ale także do jego szybszego odbicia po okresach spadków. Takie działania sugerują,
że wieloryby są w pełni świadome potencjału rynków kryptowalutowych. Rynki te mogą być poddawane dużym wstrząsom, ale duża liczba zakupów przez kluczowych graczy może wkrótce przynieść pozytywne rezultaty. Ostatecznie, wsparcie ze strony wielorybów może oznaczać większe zainteresowanie inwestycjami w kryptowaluty, co powinno zainteresować również mniejszych inwestorów. Transakcje te wpisują się w szerszy trend obserwowany wśród rosnącej liczby inwestorów, którzy szukają sposobów na zabezpieczenie swojego kapitału. Zwiększona aktywność zakupowa wielorybów w lutym może również pomóc ustabilizować całościowy rynek kryptowalut, zwłaszcza w obliczu fluktuacji cen. Takie działania wydają się być dobrze skoordynowane i mogą przynieść korzyści zarówno wielorybom, jak i całemu rynkowi. Rynki kryptowalutowe w lutym 2025 z pewnością będą interesującym miejscem dla inwestorów, którzy monitorują ruchy swoich konkurentów w branży, w tym również wielorybów, które mogą przyciągnąć inwestycje do innowacyjnych projektów. To tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do następnego.